Ktoś może powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. W ogóle to jest dla mnie jakaś, przepraszam, że to powiem, bzdura. Po prostu to jest totalna bzdura. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I na przykład to cięcie cesarskie na przykład było konieczne, bo rodzice są właśnie przebodźcowani wiedzą i strachem, ale czasem wykorzystują też to specjaliści, bo kogo najłatwiej się leczy albo prowadzi? Zdrowego pacjenta. Czy widzisz, że faktycznie rośnie ilość dzieci, które dostają potem rozpoznanie, że jest spektrum? Pamiętam doskonale po porodzie, jak ze łzami w oczach stała nade mną i powiedziała: takie dzieci sobie wybierają rodziców. I to mi bardzo pomogło, dlatego że uznałam, że skoro ten mój Oluniek na tej chmurce sobie siedział i pomyślał, ona będzie moją mamą I ona będzie najlepszą dla mnie mamą. No to ja musiałam po prostu oddać mu to wszystko. Dziś zapraszam na rozmowę szczególnie ciekawą, gdyż moim i waszym gościem jest dr Aleksandra Gładyś-Jakubczyk, specjalista neonatolog z ponad 10-letnim doświadczeniem klinicznym w trakcie specjalizacji z pediatrii. Jest współzałożycielką i prezesem fundacji Kochaj mnie po prostu, wspierającej dzieci wymagające wielospecjalistycznej opieki medycznej. Prowadzi praktykę neonatologiczną dla dzieci do 1. roku życia. Jest certyfikowanym doradcą laktacyjnym, a laktacja to jedna z jej pasji klinicznych. Aktywnie działa także w mediach i inicjatywach edukacyjnych. Prowadzi blog neonatolka.pl, gdzie edukuje w zakresie neonatologii i laktacji. A prywatnie jest mamą 2 synów i też kobietą z licznymi pasjami. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie i że dziś będziemy mogły porozmawiać o twojej wielkiej pasji, czyli opiece nad najmłodszymi pacjentami od pierwszych chwil ich życia. Witam bardzo serdecznie i czuję się naprawdę zaszczycona. I troszkę już przyrumieniłam się. Chylę czoło przed tym, co robisz w ramach swojej fundacji i jak pięknie wzbogacasz ten świat swoim dobrem, którym się dzielisz. I bardzo ci dziękuję za tą robotę, to jest wyjątkowe. Dlaczego powstała ta fundacja? Skąd ten pomysł? Bardzo dziękuję. Ja zawsze jak rozmawiam o fundacji, to jestem bardzo wzruszona, bo to jest bardzo wyjątkowy projekt, który oczywiście daje bardzo dużo mocy i siły rodzicom, którzy muszą zmagać się z niepełnosprawnością swoich dzieci, ale to jest też dla mnie ogromna pomoc i taka moja psychoterapia. I tak cieszę się, że wybrałam taką drogę, bo mi to daje takie poczucie ogromnej satysfakcji, więc jest to przyjemne na pewno z pożytecznym. A fundacja powstała bardzo szybko po porodzie mojego drugiego synka, który zrobił nam niespodziankę i urodził się z dodatkowym chromosomem. I pomimo badań prenatalnych w medycynie jak w kinie wszystko jest możliwe, także doskonale wiemy, że żadne badania nie dają 100% pewności. I ja się cieszę, że to się okazało po porodzie. Oluś miał cechy dysmorficzne, które wskazywały, że ma zespół Downa. Oczywiście był to dla mnie jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu. I w tej mojej takiej drabinie szczęścia, którą sobie od dziecka ułożyłam, bo wszystko, o czym marzyłam, to się spełniało. Ale no, żadna kobieta nie marzy o tym, żeby stać się matką dziecka niepełnosprawnego, dlatego że to jest pewna taka stygmatyzacja i wydaje się, że na tym etapie to jej życie się kończy i jej wszystkie role życiowe sprowadzają się tylko do tej jednej. A ja chciałam, żeby było inaczej. Nie chciałam być tylko matką dziecka z niepełnosprawnością, bo mam sobie tyle pasji i tyle miałam planów życiowych jako młoda bardzo kobieta w kwiecie wieku i postanowiłam, że na pewno to się dzieje po coś. I jeżeli powtarzam tą historię, ale ja wierzę, że tak było, że Oluś, pamiętam doskonale po porodzie, przy moim porodzie była moja szefowa, pani doktor Grażyna Pazera i pamiętam, jak ze łzami w oczach stała nade mną i powiedziała: takie dzieci sobie wybierają rodziców.
I to mi bardzo pomogło, dlatego że uznałam, że skoro wcale się nie czuję jako osoba wyjątkowa, ale jeżeli ten mój Oluniek na tej chmurce sobie siedział i pomyślał, ona będzie moją mamą I ona chcę, będzie najlepszą dla mnie mamą. no to ja musiałam po prostu oddać mu to wszystko. Za to, że on uznał, że no ja jestem, powiedzmy, dla niego taką najlepszą opcją. I dlatego postanowiłam, że założę fundację. Ja wtedy byłam na początku mojej drogi takiej zawodowej, bo dopiero rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie neonatologii i rok wcześniej przyszedł na świat bardzo wyjątkowy chłopiec, Adaś, który urodził się w 24 tygodniu ciąży. No będziemy płakać, bo to jest po prostu... Cała twoja historia jest tak wzruszająca, że... Adaś był pierwszym pacjentem, jakiego zobaczyłam na oddziale intensywnej terapii, takim pierwszym skrajnym wcześniakiem. Ja dopiero zaczynałam swoją drogę neonatologiczną. Byłam przerażona, z czym będę musiała się mierzyć w swoim zawodzie. Natomiast rodzice, Karinka i Paweł, no to niesamowici i wyjątkowi. I wszyscy jako rodzina podjęli się tej walki. I równo rok później urodził się Oluś. I ja wiedziałam, że Karinka chce założyć stowarzyszenie lub fundację i postanowiłam, że się do niej odezwę i może stworzymy coś razem. I po miesiącu od porodu spotkałyśmy się i postanowiłyśmy założyć fundację. Nazwa jest wyjątkowa. Kochaj mnie po prostu. I pamiętam, jak o tym pomyślałam, jak w ogóle ma się nazywać ta fundacja, dlatego że myślę, że kobiety nie chcą się do tego przyznawać, niektóre, a ja o tym mówię, dlatego że jak ktoś mnie zobaczy teraz, jak mnie znał wcześniej przed porodem, albo jak zna mnie teraz i widzi taką osobę, która ciągle się śmieje, jest uśmiechnięta, spełnia marzenia i ma taką siłę i no jak jest to taka osoba, to sobie poradzi z tymi wszystkimi przeszkodami, ale to nie jest prawda, bo ta siła jest też wypadkową, pewną, związaną z tym, na co byliśmy narażeni w swoim życiu i ona wymagała bardzo dużej pracy i wymagała też dużej pracy ode mnie, bo wtedy naprawdę upadłam na dno. To, jakie myśli ma wtedy kobieta w głowie, jest to trudne, żeby się do tego przyznać. Bardzo trudne, ciężkie. Mnie się wydawało, że już się z tego nie podniosę. I najgorsze jest to, że tak bardzo dużo się mówi o tej miłości takiej bezinteresownej do dziecka, że rodzi się dzieciątko i że ta miłość to przychodzi od razu. Kobiety nie zawsze chcą się przyznać, że to nie jest takie łatwe. A co dopiero, kiedy przychodzi to dziecko, które jest inne niż miało być, bo to dziecko miało być zdrowe, doskonałe, a rodzi się dzieciątko jeszcze z pewnymi cechami dysmorficznymi. Bardzo nie lubię tej nazwy, ale tak to funkcjonuje niestety w medycynie. No żadna kobieta nie chce urodzić dziecka z zespołem Downa. Tak? Żadna sobie tego nie wymarzy. Dokładnie, żadna sobie tego nie wymarzy. I ja pamiętam, jak patrzyłam na Olunia, po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. Patrzę na niego, co mam zrobić? A on tak w myślach przesłał mi on był taki grzeczny, taki po prostu spokojny. No co zrobić? No kochaj mnie. Ale jak mamy kochać? Jak mamy kochać kogoś, kto jest taki nieidealny i nie jest tym, którego sobie wymarzyłam? Po prostu. Kochaj mnie po prostu. Nie za coś. Nie za to, że jestem taki, siaki czy inny. Tylko po prostu. Ta nazwa jest cudowna, piękna i w ogóle pasuje mi do ciebie, do twojej osobowości. Bardzo, bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję, że opowiedziałaś o tym, dlaczego i jak powstała ta fundacja. Myślę, że jeszcze do tego będziemy wracać. Ale drugim wątkiem niełatwym jest wybór twojej specjalizacji. No, delikatnie ujmując, neonatologia nie jest najłatwiejszym wyborem. Nie jest to tak, że masz do czynienia za każdym razem z cudownymi, właśnie pięknymi noworodkami, które rodzą się, dostają 10 punktów Apgara
są wdzięczni, szczęśliwi, uśmiechnięci, wzruszeni rodzice, tylko często to są wcześniaki, często to jest ojom, często też dotyka śmierci, bólu. Skąd ten pomysł na neonatologię? Z neonatologią jest też pewna historia. Ja pamiętam, będąc na studiach na 6. roku, byłam w ciąży. I pamiętam, że jedyne, czego nie chciałam w życiu robić, to neonatologii i ortopedii. I pamiętam, jak tuż po studiach urodził się mój starszy syn Maciek. I pamiętam, jak jedna pani doktor zapytała, a może przyjdę do nich na rezydenturę. Powiedziałam, że nigdy w życiu po prostu nie zrobię absolutnie żadnej neonatologii. Nie ma takiej opcji. No ale ja, tak jakby te moje pierwsze kroki, doświadczenie w macierzyństwie spowodowały, że bardzo mi się tak jakby wydawało mi się, że ta praca z dziećmi jest taka wyjątkowa. Tak? I to jest prawda. Też jeszcze jedno, pamiętam pierwszy dzień mojej pracy, i też usłyszałam, to był tekst, cytat Dostojewskiego, też mi szefowa przekazała i ja sobie z tym cytatem idę przez to moje życie zawodowe, czyli przebywanie z dziećmi leczy duszę. I leczy tą duszę. I tą drogą postanowiłam pójść i chciałam zrobić specjalizację w dziedzinie pediatrii, ale był taki moment w Kielcach, że tych miejsc w Kielcach nie było, a że ja byłam świeżo upieczoną mamą, to nie bardzo uśmiechało mi się, żeby wyjeżdżać gdzieś poza miasto. Ale były miejsca na neonatologii. Nie do końca wiedziałam, z czym będzie się wiązała praca na neonatologii. Oczywiście są różne ścieżki, są różne poziomy referencyjności i można oczywiście pracować powiedzmy na 1. stopniu na fizjologii, ale głównie ta neonatologia jest taką specjalizacją intensywną, czyli wiąże się z pracą na oddziale intensywnej terapii noworodka. I też nie miałam bohaterowie. W ogóle też nie ludzie, którzy pracują na takich oddziałach, to są prawdziwi bohaterowie. Myślę, że w ogóle zawód lekarza jest wyjątkowy i w każdej dziedzinie jesteśmy wszyscy tak naprawdę jakimiś bohaterami. Bohaterami są też nasi pacjenci i to jest, myślę, dla nas ogromny. Ja bardziej myślę o tym, może nie myślę o sobie jako o bohaterce, ale że to jest bardzo duży przywilej, że ja mogę pracować na oddziale. Ta moja ścieżka zawodowa ona cały czas ewoluuje w mojej głowie i naprawdę ilekroć mam ciężki dyżur, to się zastanawiam, czy to jest w ogóle sens, żebym ja się tak stresowała. Tylko że to jest niestety uzależniające. My mamy w sobie tak dużo tej adrenaliny, że my nie chcemy z tego zrezygnować. Druga sprawa, wiadomo, że to jest najczęściej praca, powiedzmy, w szpitalu publicznym. I może nie będą się... Myślę, że o tym też warto powiedzieć, że w związku z... A można tak jakby w różnych sektorach pracować. I można by powiedzieć, że jak jest ciężki dyżur i niektórzy podpowiadają, rzuć tą pracę, zrób to, będziesz miała pacjentów, będziesz miała powiedzmy lepsze z tego pieniądze. Tylko ja zawsze mówię, mogę to zrobić, tylko że ta praca, poza tym, że jest pracą i formą zarabiania pieniędzy, ona mi daje bardzo dużo. Ona sprawia, że to jest właśnie to, że ona właśnie to leczy naszą duszę. Ja wtedy w tym świecie, który jest tak przepełniony teraz konsumpcjonizmem, jest taki przerażający. On po prostu prostuje nam tak jakby umysł, tak? I nakierowuje i pokazuje to, co jest w życiu najważniejsze. Bo tam są takie sytuacje, jakich po prostu, jak ktoś nie przekroczy progu oddziału intensywnej terapii noworodka, to nie wie, co tam się dzieje. A tam się dzieją cuda, ale dzieją się też tragedie. I mimo, że porodówka kojarzy się głównie z cudem narodzin, ale nierzadko mamy do czynienia ze śmiercią. I to jest bardzo trudne doświadczenie. I ja sobie z tym do końca też nie mogłam poradzić i dlatego też w ubiegłym roku wydaliśmy jako fundacja właśnie książkę Po drugiej stronie nieba. Ja ją napisałam też jako terapia po różnych trudnych sytuacjach na oddziale.
bo chciałam widzieć w tej śmierci, w tym cierpieniu jakiś sens, bo ja w tym w ogóle nie widzę sensu. Tak jakby ktoś może powiedzieć, że cierpienie uszlachetnia. W ogóle to jest dla mnie jakaś, przepraszam, że to powiem, bzdura. Po prostu to jest totalna bzdura. Dla mnie poród Olka, to co ja doświadczyłam jako matka dziecka z zespołem Downa, czy to czego doświadczam jako lekarz, powiedzmy prowadzący u moich pacjentów, dla mnie to nie jest w żaden sposób w ogóle. To jest cierpienie, które powoduje taką pustkę w duszy i w sercu i to jest okropne. I ja w tym nie widzę żadnego sensu. Ale chciałam ten sens jakiś zobaczyć. I w związku z tym zaczęłam pisać. Jak coś się dzieje złego w moim życiu, to piszę. To jest forma takiej trochę tak, to jest autoterapii. Tak. I w związku z tym nie jestem w stanie teraz czytać tej książki, bo jest dla mnie tak trudna. Jak ja ją pisałam, to cały czas płakałam i jak do niej wracam, to też płaczę. Ale ona w jakiś sposób uzdrawia właśnie tą naszą duszę. I ona jest dobra nie tylko dla rodziców po stracie, ale też jest dobra dla specjalistów, którzy pracują właśnie na takich oddziałach, gdzie mają do czynienia ze śmiercią. To na pewno nadaje taki sens, zwłaszcza u osób, które mają w sobie dużo empatii. Można by powiedzieć, że pracując na takim oddziale, w ogóle po co ta empatia? Najlepiej sobie wymurować jakąś ścianę, zamknąć drzwi, ale bardzo miałam piękny kurs w ubiegłym tygodniu z prawa medycznego i był piękny oczywiście też wykład z opieki paliatywnej i bardzo mnie się to spodobało, bo wtedy po tylu latach dopiero zostałam uświadomiona, że właśnie dobrze, że mamy empatię pracując na takim oddziale, bo sobie lepiej z tym wszystkim radzimy. Niestety wyzbywanie się z tych emocji wcale nie jest takie dobre. Więc w sumie jak sobie tak myślę o sobie i ilekroć mam pretensje do siebie, że jestem taka czy siaka, to sobie myślę, że nie chcę się zmieniać, nie chcę się pozbywać tych uczuć. Mimo, że one bywają trudne, ale czasem trudne uczucia czy trudne emocje też są dobre i są potrzebne. Nas kształtują też Dokładnie. jako ludzi. To jest niesamowite, bo tak słucham ciebie i tak przyszło mi do głowy, że zobacz, każdy z twoich synów wpłynął na bardzo ważne aspekty twojego życia. Jeden wpłynął na to, że jesteś neonatologiem, za chwilę pediatrą, a drugi twój syn wpłynął na to, że stworzyłaś fundację, która tak niesamowite rzeczy robi. Czy to nie jest błogosławieństwo? Zobacz. Oczywiście cudowne. To uważam, że to jest piękne, że ci chłopcy twoi tak pokierowali twoim życiem. Na pewno, tak, to na pewno. Aczkolwiek samo w sobie, myślę, w ogóle macierzyństwo jest bardzo trudne dla kobiety, tak? Zwłaszcza jeżeli chce robić jeszcze inne rzeczy. Tak, szczególnie kiedy nie może się tylko temu macierzyństwu poświęcić. Zawsze mówię, że absolutnie nie odejmując mężczyznom i ojcom, ale jednak przyzwolenie w społeczeństwie na to, żeby mężczyzna był bardziej skoncentrowany na swoim rozwoju zawodowym, jest zupełnie inny niż w stosunku do kobiet, bo ta kobieta oczekuje się, że musi lepiej sobie poradzić z pogodzeniem wszystkich funkcji, bycie mamą, żoną, córką, być też spełniona zawodowo, wiele z nas o tym marzy. To jest niezwykle trudne. Ale ty to robisz pięknie, jeszcze z uśmiechem, ale o tym jeszcze mam nadzieję, że przyjdzie nam porozmawiać dzisiaj, jak ty to robisz. A chciałabym jeszcze zapytać, a co w pracy z noworodkiem jest dla ciebie tak najbardziej poruszające? Dla mnie do tej pory bardzo poruszające są w ogóle porody. To jest dla mnie, ja nie jestem w stanie się przyzwyczaić tak jakby do tego. Tego cud natury, prawda? Dla mnie to jest dla mnie cud natury. Dla mnie to jest cały czas wzruszające. Ten moment pierwszego kontaktu skóra do skóry. To jak w ogóle ciało kobiety jest niezwykłe. Jak jest przepływ w ogóle energii, emocji, hormonów. To jest niesamowite. Przez 9 miesięcy jest w stanie to ciało kobiety zbudować nowego człowieka i wydać na świat. No, fenomen. To jest dokładnie, to jest prawdziwy cud i to jest naprawdę zachwycające.
Czyli ten poród i te pierwsze momenty, Tak. to w pracy z noworodkiem jest najbardziej dla ciebie. Pomimo, że jest pewna, jest duża medykalizacja teraz, tak jakby porodu, no bo to głównie odbywa się w szpitalu i teraz jednak podchodzi się do tego, też wracamy troszeczkę do natury, co jest bardzo, bardzo dobre. Ja się cieszę, że też jest coraz większa świadomość kobiet i oczywiście też personelu medycznego, że to jest taki wyjątkowy moment w życiu kobiety. A ponieważ jest to wyjątkowy moment w życiu kobiety i powinien być jednym z najpiękniejszych dni w jej życiu, to problem jest, kiedy ten szczęśliwy dzień zamienia się w piekło. Tak. I to widzimy na oddziałach intensywnej terapii. To są takie emocje, z którymi ciężko sobie poradzić, bo rodzice w różny sposób będą reagować. W bardzo różny. I my jesteśmy narażeni też na te emocje, czasami bardzo trudne. I jesteśmy ich odbiorcami. No i teraz od nas zależy, w jaki sposób to przyjmiemy i jak sobie wytłumaczymy. I tutaj też myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa ta empatia, że kiedy wejdziemy tak jakby w tą drugą osobę i w jej myśli, że ona ma też prawo odczuwać to wszystko. Twoje osobiste doświadczenie pewnie ci też troszkę w tym pomaga, prawda? Na pewno mi pomaga. Zdecydowanie. Zresztą w rozmowach z rodzicami, kiedy ja im mówię, że z czym ja musiałam się zmagać, to tak jakby też im puszczają pewne emocje i tak łatwiej im porozmawiać, zapytać. Pamiętam taką jedną to znaczy tych rozmów było bardzo dużo, ale taką rozmowę z tego roku akurat z mamą, no to akurat był pacjent, u którego czekaliśmy na decyzję, czy podjąć wobec niego wdrożyć opiekę paliatywną. Tak, co nie jest oczywiście odstąpieniem od intensywnego leczenia, tylko tak jakby mówimy stop uporczywej terapii. No, rodzice na pewno w takiej sytuacji są narażeni na bardzo skrajne emocje, tak? I trzeba to zrozumieć. I problem tak jakby wtedy u rodziców jest taki, że no widzą w nas, w lekarzach, że my patrzymy właśnie na ten przypadek kliniczny i że cały czas powielamy informacje, że może być różnie. Czyli jeżeli tak jakby wdrożymy tą opiekę paliatywną, istnieje ryzyko, że po prostu dzieciątko będzie szło ku śmierci, tak? I że ta śmierć nastąpi. Ale może też tak być, bo to był taki moment, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie, że dzieciątko przeżyje. Ale jeżeli przeżyje, będzie się to wiązało z nieprawidłowym rozwojem neurologicznym. Także jest bardzo duże ryzyko na przykład mózgowego porażenia dziecięcego. Co już też jest bardzo trudną informacją dla rodziców. Tylko co ten rodzic tak jakby czuje? No czuje żal, czuje niesprawiedliwość świata, nie wie tak naprawdę, nie wie, co tak naprawdę jest lepsze. I pamiętam rozmowę, gdzie powiedziałam tej mamie, tak jakby powiedziałam o sobie i powiedziałam, że mój syn się urodził od razu z wyrokiem. Tak jakby ten dodatkowy chromosom sprawił, że ja wiedziałam od razu, że on się będzie nieprawidłowo rozwijał. Tylko będzie wymagał specjalistycznego. I ja na niego patrzyłam. Patrzyłam na niego jak na ten zespół Downa. Tak, na trisomię 21. Zanim przyszła ta miłość, musiało niestety troszkę minąć czasu, ale tak jakby teraz o tym nie myślę, bo naprawdę tak człowiek na pewnym etapie przystosowuje się do tego, co nam serwuje życie i zawsze możemy myśleć, że szklanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna, więc ja mogę wiecznie narzekać, że jestem taka biedna, albo mogę iść dalej przez to życie i cieszyć się z tego, co mamy dzięki niemu. I to właśnie tej mamie tak jakby przekazałam, że nasze tak jakby dzieci może nie są takie, jak sobie wymarzyliśmy. Zazwyczaj takie nie są, bo my chcielibyśmy jako rodzice, żeby dzieci były obrazem nas albo żeby spełniały nasze jakieś marzenia. One są po prostu indywidualistami i oni mają prawo być w ogóle inni niż my i mają prawo mieć inne marzenia. I tak samo jest z dziećmi z niepełnosprawnością. One wcale nie są gorsze i mogą dać bardzo dużo dobrego. I to było bardzo miłe, dlatego że ta mama powiedziała, że się cieszy, bo w końcu tak jakby poczuła, że ona właśnie tak, że to jest jej dziecko, że cały czas, że tam jest po prostu człowiek, tak? To o tym należy zawsze pamiętać.
jeżeli patrzymy na pacjentów i tym się powinniśmy zawsze w naszej praktyce klinicznej kierować. To jest, myślę, podstawowa zasada. Dziękuję Ci za to, jak w piękny sposób opowiadasz w ogóle ten tył pozytyw. Naprawdę mam nadzieję, że zarażasz ludzi, bo mnie zarażasz absolutnie. Ja przygotowując się do tej rozmowy pomyślałam, że jak ja bym bardzo chciała, żeby kobiety, jak najwięcej kobiet obejrzało, zobaczyło i zaczęło Ciebie obserwować, bo i wiele pasji, i ten Twój pozytyw we wszystkim, czego doświadczasz. Ale ja też mam taką koleżankę, która ma 20-letnią córkę z porażeniem mózgowym. Wspaniała rodzina, przepięknie w ogóle zintegrowali się, oni ją wszędzie zabierają ze sobą w ogóle. I ta moja koleżanka jest jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam. I kiedyś zapytałam ją, mówię, powiedz mi, jak to jest, dlaczego? Bo ona mówi, ja będę w takiej energii do końca życia, tak cały czas tak zachwycę się tym życiem. I mówię, jak ty to robisz? I ona mi powiedziała, wiesz co? I tak spojrzała na tą swoją córkę, mówi, wiesz co? Po tym, co przeżyłam, ja jestem wdzięczna i cieszę się ze wszystkiego. I to tak mi w pamięci zostało, mówię, jak niesamowite są ścieżki ludzkie, że czasami, żeby być w takiej energii, takiego totalnego doceniania w pozytywie, trzeba przejść tak coś bardzo trudnego. I tobie się to udało i zarażaj tym podejściem innych, bo to jest piękne, to co ty robisz. A teraz bym chciała porozmawiać, skoro tak mówisz, że ten poród jest takim wyjątkowym momentem, to chciałabym tak skorzystać też z twojej wiedzy niesamowitej, neonatologa, i żebyś nam troszkę poopowiadała o porodzie naturalnym, o cięciu, i zacznę może od tego, jak poród naturalny różni się z punktu widzenia dziecka od cięcia. No to jest przede wszystkim poród naturalny jest no tak jakby sam w sobie jest to czysta natura, tak? Mimo że jest troszkę zmedykalizowana, tak? Cięcie cesarskie jest już niestety operacją i ogromną ingerencją w organizm kobiety. Nie jest to naturalne, w związku z czym może się wiązać z pewnymi konsekwencjami dla dzidziusia, aczkolwiek mamy pewne swoje różne metody, żeby tak jakby to, co zostaje zabrane dziecku przez cięcie cesarskie, żeby to tak jakby odbudować. Oczywiście cięcie cesarskie, mimo że jest najczęściej wykonywaną procedurą położniczą na świecie, to jest też bardzo potrzebne, bo dzięki temu wiemy, jak spadła teraz umieralność okołoporodowa. Tak? Także to jest niezwykłe zdobycze medycyny. To jest w ogóle piękne, że my w naszej drodze zawodowej możemy kierować się nauką i ratować, tak, jakby zdrowie, życie, bo myślę, że większość osób się nie zastanawia, jak wyglądały porody 100 lat temu, jaka była umieralność tak jakby noworodków, kobiet. Jejku, jakie to było ogromne ryzyko, w ogóle jakim ryzykiem dla kobiety była sama ciąża. Tak, to jest dla mnie przerażające. A teraz tak naprawdę w większości jest dobrze. Oczywiście zdarzają się trudne przypadki i pomimo takiego postępu medycyny na pewne sytuacje nie mamy wpływu i medycyna nie daje tak jakby odpowiedzi, dlaczego dzieje się tak czy inaczej, więc cały czas jesteśmy świadkami bardzo trudnych sytuacji położniczych, no i to są te tragedie, których jesteśmy świadkami niestety na oddziale. Natomiast teraz tak. Z punktu widzenia dziecka, czy nie jest to tak, że poród poprzez cięcie cesarskie jest troszkę łatwiejszy? To jest łatwiejsze przyjście na świat niż pokonując całą tą drogę porodu naturalnego? Właśnie dla dziecka to jest zdecydowanie lepiej, jak pokona drogę tą naturalną, tak? Bo już pomijamy to, że jest mniejsze ryzyko wystąpienia zespołu takiego, gdzie występują zaburzenia oddychania. Akurat u dzieci donoszonych mówimy o przejściowym tachypnoe noworodków, dlatego że przy cięciu cesarskim nie ma tego przejścia przez kanał urodny, te pęcherzyki płucne nadal są wypełnione płyną i mogą się pojawić zaburzenia oddychania takie nawet, które wymagają zastosowania wsparcia oddechowego, tak? I pobytu na ojomie noworodkowym. Druga sprawa, o której się mówi, to o tej mikrobiocie i mikrobiomie, bo teraz już nie ma tej flory, prawda? Ale
ale to jest też niezwykle ważne, że po porodzie siłami natury kobieta może od razu mieć kontakt skóra do skóry, który powinien trwać nieprzerwanie przez 2 godziny. Bardzo to jest trudne czasem do egzekwowania. Tak, a jest to niezwykle istotne, bo nam się wydaje, że tak jakby taki jest teraz postęp w życiu, już nie mówię o samej medykalizacji tak jakby porodu, ale te wszystkie naturalne, to co stworzyła natura, pewne procedury, które wykonujemy, są istotne. Czyli jak mamy poród siłami natury i mamy zachowany kontakt skóra do skóry, mamy pierwsze karmianie, mamy to pełzanie do piersi, czyli breast crawling, gdzie noworodek jest w stanie, położony na brzuchu, on jest w stanie przypełznąć do brodawki i rozpocząć pierwsze karmienie. Już nie będę mówiła o zaletach karmienia naturalnego. I to, jak dzidziuś od razu pobiera siarę, nawet w niewielkiej ilości, ale to jest właśnie piękne, jak jesteśmy w stanie to zrobić. No ale mamy powiedzmy cięcie cesarskie i to wszystko jest zaburzone. No to co można zrobić? Możemy zadbać o jak najszybszy kontakt skóry do skóry podczas zabiegu operacyjnego i to wszystko jest możliwe. Może kangurować tata. Możemy jak najszybciej dać do pierwszego karmienia mamie. No to jest cudowne. To teraz pytanie, a co zrobić na tym ojomie noworodkowym? Ja mam teraz czasami nawet 2 miesiące mama czeka, aż będzie mogła 2-3 miesiące dotknąć. oczywiście. Chociaż staramy się, żeby jak najszybciej, jak może, żeby dotykała, bo to jest bardzo ważne. Ale teraz też rozpoczęłam taki projekt z moją siostrą rodzoną. Moja siostra jest, my się śmiejemy, że jesteśmy jak 2 bieguny, bo ona akurat się zajmuje intensywnie tak medycyną chińską, jest nauczycielem qigong i to jest takie, to jest w ogóle wspaniałe, jak to można wszystko uzupełniać. I miałyśmy takie czasem rozmowy, że no bo ty to jesteś lekarzem, wy to najchętniej to byście dali tabletkę, to. A ja mówię, że to jest w ogóle nieprawda. Ja mówię, a co pomyślisz o takim? Mówię, zobacz, masz takiego wcześniaka. Ona mówi, no to oczywiście, tu jest intensywna terapia, to w ogóle bez 2 zdań wiadomo, że tutaj no nie ma innej opcji. No, a ja mówię, a nie do końca jest to prawda, bo mamy 2 skrajne wcześniaki, jednego w jednym inkubatorze, 25 tygodni, niech waży powiedzmy 600 gramów, prawda? I drugiego. I jeden dostaje od razu siarę od mamy. Rodzice przychodzą, czytają codziennie przy inkubatorze bajkę. Są obecni. Dzidziuś jest karmiony mlekiem mamy. Rodzice dotykają, są obecni. A drugi, który jest powiedzmy opuszczony i tego nie ma. Dostaje na przykład mieszankę mleczną od razu. Różne są sytuacje, żeby nie było, czasem mama nie może karmić swoim mlekiem i nie można też jej w związku z tym wykluczać, że jest gorszą mamą, bo to też jest problem teraz, że mamy mają bardzo dużo jest tych problemów laktacyjnych i czasem wystarczy naprawdę rozmowa z mamą, żeby tak jakby, żeby ją wspomóc w tych trudnych chwilach, ale załóżmy, że po prostu akurat nie może, ale na przykład po prostu do tego dzidziusia nie przychodzą rodzice, jest skarmione mieszanką mleczną, no ale przebieg powiedzmy tak jakby potencjał i ten przebieg hospitalizacji można by powiedzieć będzie podobny, ale będzie się właśnie różnił u tego, u którego są rodzice i dzieciątko czuje ich obecność, będzie karmiony naturalnie, a inny będzie u tego drugiego. Także to trzeba o tym pamiętać, bo można by się wydawać, no ale co to w ogóle da ten 1 mililitr siary? Jak tutaj trzeba noworodka zaintubować, założyć wejście centralne, a nie. No właśnie jest to ważne. Trzeba znaleźć tą chwilę, żeby troszeczkę tej siary odciągnąć i chociaż tutaj na śluzóweczki podać, bo to jest po prostu magia. Tak jakby siara na intensywnej terapii to jest lek, jedyny lek, który, ja zawsze powtarzam, jest syntezowany z miłości, bo tylko mama go może dać, bo nawet jak mamy pokarm oddawczy, no to ten pokarm jest niestety jałowy, tak? No bo to nie, tak jakby jest, musi być specjalnie przygotowane mleczko i nigdy nie będzie miało takich właściwości jak mleko bezpośrednio od mamy. A powiedz mi, może, albo jakie najnowsze są trendy, jeżeli chodzi o opóźnione odpępnianie? Opowiedz troszkę dla widza w ogóle,
O co to chodzi? Procedura opóźnionego odpępnienia to jest po prostu, kiedy dziedzic przychodzi na świat, to nie przecinamy od razu pępowiny, tylko w związku z tym, że tam jeszcze jest bardzo dużo krwi, no to wraz, kiedy ta pępowina tętni, no to jeszcze przepływa do dzidziusia dużo krwi. Ona ma bardzo duże znaczenie w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie. Czyli była moda, ja pamiętam jak moje córki się rodziły, była moda, pobieraliśmy krew pępowinową do banku, a teraz właśnie mówi się, że to taką ma wartość, niezwykle wartościowe. Bardzo. I że warto jest, żeby to jednak od razu szło i zostało z dzidziusiem. Tak, jak się da, opóźnione odpępnienie, minutka, nawet do 2 i czy to jest poród siłami natury, czy to jest cięcie cesarskie. No jak taki dziudziuń przychodzi na świat po cięciu cesarskim i się rozkrzyczy i ma prawidłowe napięcie mięśniowe, bo takie dzieciaczki mają przewagę zginaczy nad prostownikami, krzyczą, no to raczej zakładamy, że akcja serca jest prawidłowa. Jak krzyczą, to znaczy, że jest super i że moc. tutaj że jest moc. Wiadomo, że mogą być troszeczkę. Tutaj ja zawsze mówię moim studentom o skali Apgar, no bo ona jest wspaniała, ale jest czasem straszna, bo jest taka troszeczkę subiektywna i trzeba pamiętać, że w pierwszej minucie po urodzenia dziedziuś może mieć saturację prawidłowa, to jest 60-65. Jaki jest pacjent, który ma taką saturację? No siny jak śliweczka, tak? Absolutnie. To jest normalne. Więc patrzymy, jak on się po prostu do tej 10 minutki zaróżawia. I wtedy można sobie spokojnie poczekać. Położnicy mogą się nie śpieszyć, bo ta minuta wtedy tak, no wiadomo, ona może trwać bardzo długo. Niby to jest mało, ale to jest długi czas, ale warto poczekać i naprawdę się cieszę, że tą procedurę udaje się że udaje się przestrzegać, tak? Bo to nie jest takie, no nie jest to takie powiedzmy widzimisię, tylko ma to ogromny wpływ, bo mamy mniejszy anemii, tak? To tutaj już dlatego bardzo się dużo o tej opóźnionym odpępnieniu mówi, jeśli chodzi o wcześniaki, zwłaszcza, że one są bardzo narażone, tak? Na taką w ogóle niedokrwistość wcześniaków, czy też jatrogenną w wyniku tego, że pobieramy bardzo dużo badań, więc one wymagają kilkukrotnych transfuzji potem koncentratu krwinek czerwonych i dla nich to jest rzeczywiście bardzo ważne. A porozmawiajmy jeszcze chwilkę może o osi podzgórze, przysadka nadnercza i jakie są różnice tutaj, jeżeli chodzi o poród naturalny, a cięcie cesarskie. Poród siłami natury, okej, fajnie, tak? Różnie ten może poród wyglądać, ale czasem może być zabiegowy, czyli może być z użyciem kleszczy kiedyś, teraz mamy próżnociąg, tak? Próżnociąg. Cięcie cesarskie może być planowe, może być nagłe, może być pilne z różnych względów. A teraz na przykład u nas też w Kielcach wykonuje się cięcia francuskie. To jest w ogóle niesamowite, bo to jest takie przejście pomiędzy takim cięciem cesarskim a porodem siłami natury, więc ono jest takie mniej obciążające dla mamy. Mama po 3 godzinach może już wstać. W ogóle to jest niesamowite i wyjątkowe, więc rzeczywiście ta jest taka obiecująca metoda. Oczywiście mama musi być w odpowiedni sposób zakwalifikowana do takiego cięcia metodą francuską, ale to jest taki fajny pomost troszeczkę pomiędzy tym bardzo dużą ingerencją, a pomiędzy porodem siłami natury. I oczywiście ta adrenalina w momencie, czyli wszystko to, co jest nadnerczy nam elegancko tutaj uwalnia. Czasem nawet w niektórych było książkach, że poród to jest najbardziej stresujący moment w życiu naszym, bo wtedy się bardzo dużo adrenaliny tak jakby wydziela. I po prostu ten noworodek wie, że czeka go coś bardzo ważnego, więc on jest w stanie takiej gotowości. I to daje ten poród siłami natury. I jeżeli mamy cięcie na przykład planowe, no to ten dziedziuś nie jest przygotowany. Niestety, więc to tak już elegancko nie funkcjonuje. Dlatego bardzo ważne jest, żeby, jeżeli są to porody planowe, żeby było przynajmniej 39 tygodni. Chyba że oczywiście mamy z pewnymi obciążeniami, bo czasem niestety musi ten poród nastąpić wcześniej, no i na to już nie będziemy mieli wpływu. I może być też związane to z tym, że po prostu są też tak jakby wcześniactwo, tak? Może być to późne wcześniactwo i też może się wiązać z pewnymi problemami. Więc na pewno tutaj pod tym kątem zdecydowanie lepiej będzie ten poród siłami natury. Ale on też może się wiązać niestety z pewnymi powikłaniami. Ogólnie
dla dziecka lepszy będzie ten poród naturalny. Tak, będzie kropka, ale no, wobec tego, w jakich czasach żyjemy, to cięcie cesarskie bywa błogosławieństwem i ratuje życie dziecka niejednokrotnie i ratuje życie mamy, tak? I po to zostało zresztą, no po to właśnie to cięcie zostało tak jakby wprowadzone jako taka procedura. Nie powinna to być teoretycznie procedura na życzenie. Tak? Na życzenie mamy, ale zdarza się też tak, ale mamy są również, mają pewne, powiedzmy, zaburzenia takie psychiczne, które po prostu, czy taką prawdziwą tokofobię, gdzie to dla nich po prostu będzie zbawienne. Tak? Natomiast trzeba bardzo mądrze do tych wszystkich przypadków podejść i bardzo dużo ważna jest tutaj edukacja. Od Właśnie. samego początku. To Właśnie. jest tak jakby podstawa, promocja zdrowia, edukacja, to jest podstawa. No miód na moje serce, uważam, że edukacja jest podstawą absolutnie wszystkiego i dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o medycynę, to musimy edukować naszych pacjentów i zachęcać ich do samoedukacji. Domykając temat porodu, co myślisz, że powinna usłyszeć każda mama albo kobieta, która za chwilę ma zostać mamą, od lekarza lub od położnej, najczęściej nie słyszy? Jest coś takiego, co byś chciała przekazać, coś powiedzieć takiego, żeby te mamy to usłyszały, zapamiętały? Co powinna mama usłyszeć? To, żeby nie wymagała od siebie za dużo i żeby nie porównywała siebie do innych. Dlatego, że mamy mają tak, są przesycone tym pięknym światem Instagrama, czy Facebooka, czy w ogóle tym wszystkim, co się dzieje w social mediach. Więc one mają wymarzony poród, wymarzoną ścieżkę karmienia, jak to powinno wyglądać, że będą w ogóle, że będą same skowronki, motylki i promienie słońca. Niestety tak to nie jest zawsze kolorowo i na pewne sytuacje, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, nie mamy na nie wpływu i trzeba to zaakceptować. Tak? To jest bardzo ważne. Więc ten poród może różnie przebiegać, ale ważne jest to, żeby się nie przerażać, bo mamy takie możliwości. Tak jakby czasem mamy przychodzą do mnie i mówią tak, na przykład na poradę laktacyjną. No tak chciałam rodzić naturalnie i się nie udało, a tak chciałam karmić piersią, a muszę dokarmiać. I tak jakby ja zaczynam w ogóle, zanim zaczynam badać dzieciątko i zaczynamy tak jakby samą tą porodę laktacyjną, to jest rozmowa. Tak, to jest na początku psychoterapia, że po prostu na pewne rzeczy nie mamy wpływu. I na przykład to cięcie cesarskie na przykład było konieczne, tak, żeby właśnie dzieciątko urodziło się na te 10 punktów w skali Apgar, tak, żeby nie było żadnych powikłań. Każda z nas jest inna, każda ma inną historię, różne możliwości uwarunkowania, różną pomoc. I trzeba myśleć tak jakby skupić się na sobie i sprawić, żeby sytuacja optymalna była tak jakby dostosowana do naszych warunków. To trzeba o tym pamiętać, żeby nie wymagać od siebie za dużo. Bo i tak nam cały czas system wkłada do głów, że ciągle te kobiety niewystarczające. Że jesteśmy w ogóle beznadziejne. W ogóle mamy zawsze, w ogóle przychodzą mamy i one w ogóle od razu myślą, że są beznadziejne. Dosłownie. Nie, to ja mówię, nie. No, nigdy niewystarczające, tak. Tak myślą, to jest po prostu nieprawda. Ja zawsze mówiłam, że nawet jak ktoś przychodzi na wizytę, na poradę laktacyjną, to nie oznacza, że jest beznadziejny. To właśnie robi wszystko, żeby wspomóc. Tak jakby i zakładam sobie też różne plany, takie idealne, żeby się wszystko udało, a czasem się nie uda, więc staramy się zrobić tak jakby minimalny plan, bo ja w moich historiach też nigdy nie wyglądało wszystko idealnie. W ogóle nie wyglądało idealnie. Oczywiście, no i co? Ale trzeba było zrobić tak i wycisnąć z tego wszystkiego tyle, ile się da. I druga, więc to jest dobrze, to będzie moja pierwsza myśl, a druga myśl to przede wszystkim, żebyśmy wszyscy się edukowali i też żebyśmy my byli odpowiedzialni w ogóle jako specjaliści, tak? Bo czasem nie ma między nami takiego zgrania. Tak? I na przykład w tym momencie, jak idzie ta nauka, to wszystko do przodu i jeszcze jak się zajmujemy tak jakby dziećmi po porodzie, to widzimy tak jakby pewne braki w edukacji. I na przykład ja widzę, jeśli mamy dostępność w tym roku, to jest wspaniałe. Od 1 kwietnia są dostępne szczepienia w ciąży.
I w tym momencie wchodzimy w sezon, już weszliśmy w sezon zakażeń RSV. Mamy szczepionkę, która jest dostępna dla mam ciężarnych i pomaga ochronić w sezonie dzieciątko. Mamy też teraz dostępne przeciwciało monoklonalne. Jest Nirsevimab, który może być podawany, jest bardzo drogi, bo niestety ministerstwo go nie zrefundowało, więc to jest bardzo duży koszt dla rodziców i że mają kobiety taką możliwość. Niektóre kobiety o tym nie słyszą i nie wiedzą. I trzeba o tym mówić i my powinniśmy jako specjaliści mówić jednym głosem, żeby się po prostu mamy nie zastanawiały. To jest tak, jak ja się denerwuję czasem, że przychodzą mamy i one po miesiącu, one są po prostu zestresowane, niewyspane, bo mają prawo być niewyspane i na dodatek nie jedzą. No bo każdy tak jakby krzyk u dziecka jest uznany, że to jest kolka, no więc pewnie mama coś zjadła, co jej zaszkodziło. No i to jest najgorsze, co może być. To, co już rozmawiałyśmy o tej mikrobiocie. Że no nie może być tak, że 5 osób powie, proszę nic nie jeść, bo pani na pewno coś zjadła i mama oczywiście czuje wyrzutu sumienia. O, bo zjadła jakiegoś tam buraczka, który bardzo dobrze, że zjadła tego buraczka, bo jest bardzo zdrowy, i po prostu czuje wyrzuty sumienia. I my wtedy nie będziemy mieli siły przebicia, nawet naszym jakimś, powiedzmy, autorytetem, tak? Bo jeżeli jest to z każdej strony, jesteśmy bombardowani takimi informacjami i ta mama zdezorientowana po prostu nie wie, co robić. Ty masz, laktacja jest twoją pasją kliniczną i bardzo fajne treści opublikujesz, jeżeli chodzi o social media w kontekście mitów dotyczących laktacji. Czy mogłabyś teraz przytoczyć te najważniejsze, żeby te przyszłe mamy ewentualnie mogły tutaj zaczerpnąć od razu wiedzę, które to są główne mity, które mają zapamiętać, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? No to ich jest bardzo dużo, więc można je wymieniać, no może na szczęście nie godzinami. Ale pierwszy, o którym wspomniałam, to jest ta dieta. W ogóle dieta to co to jest? Z greckiego to jest styl życia, prawda? Więc my powinniśmy właśnie jeść pełnowartościowo, bo wtedy się będziemy dobrze czuć. Tak, jest też takie powiedzenie, jesteś tym, co jesz. No właśnie, a to, co będziemy jedli, to będzie na nasze super ekstra bakterie, dobrze, będziemy się lepiej czuli. Zawsze jak jemy... kobieta po porodzie często jest narażona na tą depresję, bo to cała huśtawka hormonalna. Pewnie, że tak. Więc chociaż to jedzenie. Ja to w ogóle uwielbiam jeść. Niektórzy się śmieją, ale ja po prostu dla mnie to jest tak ogromna przyjemność. I ja za każdym razem, a propos tego, co rozmawiałyśmy, jak pewne sytuacje w naszym życiu wpływają na to, jak patrzymy na codzienność, jaką radością powinna być dla nas codzienność, że na przykład mogę się napić w spokoju kawy. Albo mogę zjeść coś dobrego. No to jest w ogóle, no to jest coś wspaniałego, że możemy jeść, bo są miejsca na świecie, gdzie ktoś w ogóle nie ma dostępu do jedzenia. No to jest, ile jest niedożywionych dzieci na świecie. Tak, to jest po prostu straszne. I to jest ogromne szczęście. Więc ogólnie mama karmiąca może jeść wszystko. Tak, także może jeść orzechy, czekoladę, truskawki, śliweczki, cytruski, nie ma problemu. Może nawet jeść tatara i może jeść sushi, jeżeli tylko ma ochotę, bo mleko się tworzy z krwi, tak? Po pierwszym roku życia jest taki mit, kiedy no niestety, nie chcę tutaj bardzo być złośliwa, ale mamy są w stanie usłyszeć od niektórych specjalistów, że mleko po roku już jest niewartościowe i że tam jest sama woda. Także, droga mamo, twoje mleko jest jak najbardziej wartościowe po pierwszym roku życia twojego dzieciątka. I można karmić. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby karmienie trwało minimum 2 lata. Lub tak długo, jak życzy sobie tego mama lub dzieciątko. Tak, także to jest piękne i nie ma tam absolutnie żadnej wody. Są bardzo ciekawe takie mity, że mama może na przykład przeziębić piersi. To jest bardzo fajne. No nie może przeziębić tych tak jakby piersi. Może trenować. Wcale, sport właśnie. To może uprawiać sport i wcale to mleko tam nie zjełczeje, nie skwasi się. Absolutnie tutaj nie ma co do tego żadnego problemu. I oczywiście takie mity, jeśli chodzi o karmienie piersią, to ich jest bardzo, bardzo dużo. Często tak jakby wydaje się, że ta laktacja jest bardzo prosta, bo wydaje się, że są proste zasady, ale niestety nie da się ich wprowadzić dla każdej mamy i w związku z tym podstawa to jest indywidualizacja.
i spojrzenie indywidualnie na parę mama-dziecko, żeby można było tak jakby zobaczyć, bo na przykład czasem się zdarza, że jest powiedziane, że mama za mało pokarmu, a tak naprawdę jest to nieprawda, że tego pokarmu jest bardzo dużo, a dzidziuś na przykład nie akceptuje piersi albo odrywa się od piersi, bo na przykład mama ma hiperlaktację. Jest taki wypływ mleka, że po prostu dzidziuś nie daje rady. Albo jest takie tełożuchwie, że dziecko po prostu ma zwyczajnie problemy czysto mechaniczne. Dokładnie, więc zawsze trzeba na to spojrzeć. A kiedy powinno się już zwrócić do doradcy laktacyjnego? Jeżeli są jakiekolwiek problemy z karmieniem, czyli dzidziuś za mało przybiera na masie ciała, jeżeli widzimy, że tak jakby mama nie miała nawału i że musi rozpocząć wprowadzanie mieszanki, bo można czasem tak poprowadzić pacjentkę, że nawet jeżeli zaczyna dokarmiać, to żeby nawet jeżeli jest rzeczywisty niedobór pokarmu, żeby troszeczkę z tych piersi wydobyć, bo tutaj każde... Czy przy pierwszym dziecku wypadałoby, żeby każda kobieta skorzystała? To by było wspaniałe, bo ja uważam, że każda kobieta by skorzystała. Też tak Każda, ale niestety są to porady komercyjne. One nie są, tak jakby nie jest w stanie też położna zawsze na takich wizytach patronażowych takiej porady laktacyjnej udzielić, bo to zajmuje bardzo długo czasu. Wiadomo też, że niestety tutaj czas jest bardzo cenny, to jest ogromną wartością i fajnie by było, jakby w takim koszyku świadczeń poza taką wizytą patronażową znalazła się taka na przykład porada laktacyjna. I ja myślę, że wtedy taką poradę powinna uzyskać każda kobieta. Tak? Bo to chodzi nawet o zwykłe pozycje w trakcie karmienia. Albo na przykład, żeby mama dopasowanie indywidualnie, że każde dziecko... Tak. Piersi kobiety są różne, żeby dopasować, pomóc. Bo mamy czasem nie wiedzą, czy dzidziuś prawidłowo przybiera na masie ciała, czy dobrze karmią, a to może być bardzo... możemy mieć 10 mam, wszystkie mogą prawidłowo karmić, ale u każdej będzie to karmienie wyglądało inaczej. A czasem mamy, jak ze sobą rozmawiają i się porównują, no to im się wydaje, że może coś jest nie tak, a tak naprawdę jest wszystko okej, bo są też różne dzieciaczki, tak? I rodzą się z różnym charakterem, niektóre są takimi śpioszkami, oczywiście są też te piękne mity, że dziś tylko śpi i je. Nie, to tak nie jest. Czasem dzieci to potrafią wojować i chcą być przy piersi 24 godziny na dobę. Tak. I to będzie norma, tu będzie norma. Także... Ale też karmienie piersią nie jest wyłącznie jedzeniem, więc to też oczywiście. Niektóre dzieci potrzebują też na przykład dużo więcej czasu być blisko. Bo mamy ssanie odżywcze i nieodżywcze. I to nieodżywcze też ma ogromne znaczenie, dlatego że odruch ssania, a to jest bardzo ciekawe, myślę, że mogę o tym powiedzieć, odruch ssania jest jednym z najsilniejszych odruchów noworodkowych. No i on nie tylko daje nam to, tak jakby to piękno w postaci jedzenia, tak, że tutaj jest odpowiedzialne za to, żeby mieć te wszystkie wartości odżywcze, ale ssanie działa uspokajająco i przeciwbólowo. I powiem coś fajnego bardzo. Na oddziałach intensywnej terapii ssanie tak jakby jest formą leczenia bólu. I teraz tak, oczywiście, żeby było takie piękne ssanie z pobieraniem pokarmu, to dojrzałość noworodka to jest około 34 tygodnie, kiedy zaczyna się koordynacja odruchu ssania, połykania i oddychania, ale osobno te odruchy jak najbardziej funkcjonują. I mamy takiego dzidziunia, 28 tygodni i on może ssać. On nie będzie koordynował, ale może ssać. I na przykład jak założymy sobie, będziemy zakładać wejście centralne i dzidziuś jest na przykład na wentylacji nieinwazyjnej, no ale dla niego to się wiąże z bólem ogromnym. No i co? No możemy mu coś tam dać niby przeciwbólowego, no ale co będzie dla niego piękne? No po prostu, żeby sobie ssał. Są takie smoczunie malutkie i można po prostu, żeby on sobie tam nawet po prostu troszeczkę, bo to będzie działało naprawdę uspokajająco. I to jest piękne. I czasem jest tak, że dzieciaczki zjedzą bardzo dużo i nadal chcą ssać i są zdenerwowane i są rączki i taka prawda, że one po prostu chcą się przytulić, bo dla nich to jest po prostu uspokojenie, a reagowanie w pierwszym roku życia na wszystkie potrzeby dziecka jest ważne i to zapewnia prawidłowy rozwój psychoruchowy. Tak, także nie powinno się jakichś treningów snu wykonywać, tylko powinniśmy reagować na potrzeby dziecka, bo co to dzieciątko zna na początku? Czuje się, jest po prostu kompletnie bezbronne, więc ono czuje potrzebę, żeby rodzice z nim byli, więc chce być przytulone,
chce być uspokojony i to jest takie piękne i wyjątkowe, a ten czas tak bardzo szybko mija. Czy te przerwy nocne w karmieniu, co czasami były jakieś takie zalecenie, że warto to odchodzić? 1-2 karmienia nocne powinny być, tak, a nawet czasem i częściej, ale teraz się mówi nawet w pierwszym roku życia, no to jeżeli dzidziuś chce jeść, to jak najbardziej mu na to pozwalamy. Okej. Bo są różne dzieciaczki. Będą takie, co będą przesypiały na pewnym etapie. Moje starsze dzieci już na tyle są starsze, że popełniłam, właśnie jak słucham teraz ciebie, popełniłam dużo błędów, no ale to właśnie medycyna idzie do przodu, my się wszyscy uczymy, więc i też... Jak ja sobie o sobie pomyślę, ja miałam bardzo trudne historie laktacyjne i mogłabym w związku z tym być, powiedzmy, może powiem coś, nie to, że się chwalę, ale uważam, że to jest bardzo duży krok, jaki zrobiłam jako kobieta, że nie przekładam mojego nieszczęścia, czyli mojej historii na pacjentki, bo jeżeli udzielam porad laktacyjnych, to w większości to są w ogóle super, są zdrowe dzieciaczki, piękne, nie ma się czego doczepić i tam naprawdę można pomóc, ale dla mam to jest takie traumatyzujące i trudne i nigdy im nie mówię, no ale co pani w ogóle mówi, ja to miałam tak czy siak, bo każdy z nas ma swoją indywidualną historię, ale... No i te laktacyjne u mnie też były trudne i dla mnie to jest stanowi niezwykłą radość, jeżeli pacjentka, która na przykład znalazła się w takiej sytuacji jak ja, że ona potrafiła jeszcze lepiej to pokonać, tak jakby te pewne trudności, bo ja na tamtym etapie nie potrafiłam ich pokonać. I dla mnie to jest wielka radość i myślę sobie, że się da. I to jest takie fajne. I ja się z tego ich sukcesu cieszę, mimo że ja takich sukcesów, powiedzmy, nie miałam. Ty mówisz właśnie o tym, że zaleca się karmienie dziecka tak długo, że nawet powyżej 1 roku, a ja pamiętam, że byłam młodym lekarzem, i wracałam do pracy tak szybko, że karmienie moich córek trwało 5-6 tygodni i w sumie traciłam to mleko, dlatego że tak szybko już musiałam gdzieś tam wracać również do swoich pacjentów, bo a dzisiaj bym jednak zupełnie inaczej myślała o tym, jednak zupełnie priorytety byłyby gdzie indziej. Tak, jak się urodziłam, to też było inaczej. W ogóle mnie się bardzo śmiać chcę, dlatego że, bo niektórzy by pomyśleli, jak na mnie patrzą, że ja na pewno byłam długo karmiona piersią, a okazuje się, że byłam tylko 3 tygodnie, bo to był czas, kiedy był w ogóle 86 rok, Czarnobyl. Wtedy były też różne teorie, że lepiej w ogóle nie karmić piersią, tylko dać mieszankę. No i tak to było. No i tak to było. Ale co oznacza to, że no da się tak, czyli dlatego chciałam powiedzieć wszystkim mamom, drogie mamy, jeżeli wam się nie uda karmić piersią z różnych przyczyn, to pamiętajcie, że to nie jest koniec świata i że można naprawdę w jakiś sposób to nadrobić. Nie miejcie żadnych wyrzutów sumienia. Cieszcie się z tego, co się udaje wam zrobić, bo każda z nas jest inna i to jest po prostu piękne. Pięknie to wszystko opowiedziałaś. Jak ktoś by chciał więcej się dowiedzieć na temat tego, jakie są mity, jakie są zalety laktacji, to wspaniale Ola edukuje w tym zakresie, więc odsyłamy do social mediów. A ja bym chciała przejść teraz do pierwszych 1000 dni życia młodego człowieczka na tej ziemi. Co jest istotne, co jest najważniejsze, co chciałabyś tutaj powiedzieć? Dlaczego to jest taka inwestycja na całe życie, te pierwsze 3 latka życia? No to jest w ogóle cudowne, bo można byłoby się wydawać, że nic nie pamiętamy z tego okresu, a to jest niezwykle cenne. Już to, co mówimy, karmienie, mikrobiom cały nasz, tak? Także to odżywianie, to jest po prostu ważne. I ten kontakt nasz, tak? Można by się wydać, że nic nie będziemy pamiętać, ale na pewno to, co się dzieje, tak jak ja obserwuję, w ogóle dla mnie teraz to jest takie wzruszające, jakie nastąpiły też, z jednej strony są to trudne czasy, ale są też takie fajne czasy, bo są bardzo teraz tatusiowie zaangażowani w tą opiekę, bo to nie jest tak, że po prostu ten mężczyzna to jest w ogóle, że on jest jakiś, no powiedzmy jest jakimś tam... Czeka aż dorośnie to dziecko, że będzie mógł z nim pogadać. Tak, ci tatusiowie to sobie ekstra, w ogóle się angażują we wszystkie problemy laktacyjne i bardzo często to są wizyty całych rodzin i są bardzo wspierające i to jest tak piękne, jak przewijają tą pieluszkę i noszą i przytulają, bo to się wszystko przekłada na nasze potem życie w dorosłości.
I tak? też te relacje budują się zupełnie Zdecydowanie. inaczej. Więc jeśli chodzi o te pierwsze 1000 dni, naprawdę to nie jest tak, że dzidziuś nie pamięta. Dlatego my dbamy przy tych wszystkich trudnych historiach Podświadomość o pamięta wszystko. Tak, bardzo to jest ważne. Czyli tutaj skupiamy się oczywiście na tym prawidłowym odżywianiu. No a tutaj wiadomo, to mleko naturalne ma ogromne znaczenie, ale po pół roku zaczynamy rozszerzać dietę i też wiemy, jak to jest bardzo ważne, żebyśmy budowali We takie właściwy prawidłowe sposób. nawyki. Bywa to trudne, bo jak potem ma się nastolatka, no to różne rzeczy chce, jeśli to bywa trudne, ale dlatego to jest ważne. Właśnie w aspekcie tego mikrobiomu, o którym mówiłyśmy, i te nasze po prostu relacje. Bez dwóch zdań. Jak to wpływa na rozwój ośrodkowego układu nerwowego? Przytulanie, kangurowanie, reagowanie na potrzeby dziecka. Bardzo ważne. Bardzo ważne. To jest, można by powiedzieć, że no nie nośmy tego dziecka, bo się przyzwyczai. No i dobrze, niech się przyzwyczai, on się ma czuć bezpieczny. Od tego zależy potem, czy my w życiu dorosłym nie będziemy mieli różnych na przykład zaburzeń takich psychicznych, stanów lękowych. To jest bardzo ważne. Fajnie, że o tym mówisz, bo na wschodzie, w Azji bardzo często do 3. roku życia dzieci w ogóle śpią razem, blisko rodziców i tak naprawdę ten kontakt jest, bardzo, bardzo dużo jest tego kontaktu i mi się wydaje, że to jest słuszne, bo Jak najbardziej. Tak, zdecydowanie. To myślę, że to jest niezwykle istotne. No jak ja sobie pomyślę w ogóle o tym Oluńku, który ma 11 lat, a zespolaczki to są takie słodzinki po prostu. One się chcą tulić. No nie ma nic piękniejszego, jak jest się smutnym i zmęczonym i widzi się ten uśmiech na twarzy i mówi się tulić, chce się tulić. No to jest bardzo ważne, więc przytulanie w ogóle 1000 dni pierwszych, tak? Ale nawet później przytulanie to jest piękne. No, mówi się, Jejku, to jest cudowne. nawet w relacjach między mężczyzną a kobietą nawet było chyba jakieś badanie, że te około chyba, nie pamiętam teraz, czy 11-12 razy dziennie taki dotyk, nawet gdzieś się mijamy i gdzieś, już nie mówię o przytulaniu, że to jest niezwykle budujące dla relacji, a co dopiero dzieci, które tak naprawdę bardzo potrzebują tej poczucia przynależności, tego dotyku. Więc nawet jeżeli dzieciątko nie pamięta, no to te nasze wszystkie połączenia tutaj nerwowe, to wszystko, no to się nie da tego tak po prostu odciąć. To są także tutaj budujemy na całe życie to, jak będziemy funkcjonowali jako osoby dorosłe. Czyli najczęściej to najważniejsze to odżywianie, na to musimy zwrócić uwagę. A co najczęściej zaniedbujemy, o czym zapominamy w obecnych czasach, w tych pierwszych latach życia? Co takiego, co wiesz, że warto, żebyśmy też z tyłu głowy mieli? No ja myślę, że tutaj, wiem, że się powtarzam, ale na pewno zaniedbujemy prawidłowe odżywianie, bo mnie się wydaje, że większość, widzę to przede wszystkim, bo do tej pory pracowałam z maluszkami. Ale jak zaczęłam pracować w przychodni i robię bilanse, no jest bardzo dużo nadwagi i otyłości. I bardzo często ten wywiad jest taki trudny. No dzieci nie mają prawidłowych nawyków żywieniowych. Już pomijam jamę ustną. No ile jest po prostu próchnicy. No, to jest podstawowa sprawa. Podstawowa sprawa to jest naprawdę prawidłowe żywienie. I tam jest bardzo dużo błędów popełnianych. Bardzo dużych. Po dziś dzień, dziwię się, ale po dziś dzień soczki. Rodzice podają soczki swoim dzieciom. Tak, a wytycznych na przykład jeśli chodzi o rozszerzanie diety, po 6 miesiącach życia, to też się mówi, żeby soków nie dawać, prawda? Bo to się wydaje soczek, a to pewnie będzie miał jakieś, no nie ma tam, to są różne też te soki. Powinniśmy patrzeć na warzywa, owoce, tak? A nie sok. Pić powinniśmy wodę. No i to podjadanie między posiłkami. Tak. Sama na sobie sprawdziłam, bo ja bardzo lubię jeść i lubię też jeść słodycze, no bo to nie chodzi o to, żeby dzieciom na przykład zabraniać, prawda? Bo to też oczywiście to wszystko zależy od usposobienia, więc na jedno dzieciątko zadziała, na drugie nie, ale ogólnie tego podjadania myślę, że wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak podjadanie między głównymi posiłkami właśnie zaburza nasz mikrobiom, niestety. Absolutnie. I są to dodatkowe kalorie, bo to się tak wydaje. Cukiereczek, jeden, drugi, trzeci. Ja też jak zacznę brać ja to bym zjadła tak, jak zjem kostkę czekolady, to ja zjem całą już czekoladę. To tak u mnie po prostu działa. I ten brak podjadania między posiłkami jest jakby
punktu widzenia też stomatologów jest niezwykle istotny. Tego absolutnie nie wolno to mycie robić. zębów, prawda? Teraz się nawet mówi do 10, nie wiem czy dobrze mówię, bo oczywiście na przykład Olusiowi, no to trzeba do tej pory, bo tak jakby to jeszcze to jest w ogóle higiena jamy ustnej u pacjenta z zespołem Downa i te różne problemy, to jest jeszcze bardzo szeroki temat, ale do 10 roku życia, że powinniśmy rodzice powinni pomagać w myciu zębów. Ja myślę, że rodzice powinni nadzorować mycie zębów do momentu, kiedy będziemy pewni, że świadomość dziecka dorosła do potrzeb. Bo wiadomo, że na początku to rodzic myje zęby dziecku, ale fajnie jest na koniec zostawić tą szczoteczkę dziecku, żeby też się w ramach zabawy już troszeczkę sobie nie umyje. Dziecko sobie samo nie umyje zębów. Do 7-8 roku życia zapomnijmy o tym. O, właśnie. Dziękuję bardzo. Natomiast fajnie jest na koniec rodzic umył te zęby porządnie, a potem daje szczoteczkę, żeby to dziecko mimo wszystko wyrabia sobie te nawyki, te manualne zdolności, powoli się budują. Natomiast ja zawsze powtarzam rodzicom, że dojrzewanie dzieci emocjonalne jest też inne u każdego dziecka. I obserwujmy. U jednego dziecka można będzie 6-7-latkowi już pozwolić, ale nadal zaglądajmy do buziaka przynajmniej raz dziennie, a jeżeli już tak fantastycznie parę razy w tygodniu, żeby czy na pewno dobrze sobie radzi. A są dzieci, które wymagają tego dużo dłużej i wtedy jest to niezwykle, bo to też na całe życie tak naprawdę warunkuje. No właśnie, i jest taka plaga myślenia. Jestem przerażona tym, że są zęby mleczne. No to po prostu, przecież to są zęby mleczne. Przecież zęby mleczne się leczy i dbamy o to. Ja to widzę w pracy, widzę to w pracy w POZ. Ja w ogóle miałam zupełnie inną świadomość. Tak się cieszę, że spełniam to swoje marzenie o drugiej specjalizacji, bo to jest jakby zupełnie, mnie się otworzyły oczy na szereg różnych problemów. Więc to odżywianie i właśnie higiena jamy ustnej, no w ogóle jakby to jest, leży. Tak, a to fundamenty. No i jeszcze może tak, chociaż pokrótce, objawy alarmowe u noworodków i niemowląt. Jakie objawy powinny zaniepokoić rodziców w pierwszych tygodniach, dniach życia? O dobrze, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie. Co powinno zaniepokoić? Pamiętajmy, że okres noworodkowy obejmuje pierwszy miesiąc życia dzieciątka. Tak? Dlaczego jest tak wyodrębniony? Potem mamy niemowlę aż do 12 miesiąca życia i potem mamy dziecko dopiero. I mnie się zawsze bardzo śmiać z tego podziału. Ale ten okres noworodkowy jest wyjątkowy, dlatego, że to jest czas, kiedy dzidziuś przystosowuje się do życia poza organizmem mamy. I w tym czasie zachodzi szereg procesów przejściowych, które mają właśnie za zadanie przygotować, żeby poradzić sobie z tym wszystkim, co serwuje świat zewnętrzny. Tak? I one mogą się na początku wydawać te procesy w ogóle nieprawidłowe. Ja bardzo lubię o tym mówić w ogóle w szkole rodzenia, ale zawsze też informuję, jakie są te objawy alarmowe, czyli na co zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa, bardzo ważna, to jeżeli nie mamy przyrostu masy ciała, tak? Czyli brak przyrostu masy ciała będzie w ogóle skutkował pewnymi niestety konsekwencjami. Także to nie jest tak, że możemy sobie poczekać, tylko naprawdę noworodek musi po początkowym ubytku masy ciała, tak do 10% masy urodzeniowej musi potem przybierać na wadze, musi sobie odbudować masę urodzeniową. Jeżeli tego nie robi do pewnej doby życia, to po prostu się przypatrujemy karmieniu, jak najbardziej. Druga sprawa to jest takie pytanie egzaminacyjne, neonatologiczno-pediatryczne. Co zrobić z noworodkiem, który, bardzo ważne, chyba najważniejsze co powiem, co zrobić z noworodkiem, który gorączkuje? Czyli ma temperaturę powyżej 38 stopni. No czy możemy sobie tak jak u starszego dzieciątka, damy tam paracetamol, no bo ibuprofen możemy dać od 3 miesiąca życia, no chyba, że na ojomie, kiedy mamy drożny przewód tętniczy, ale już się nie będę wchodzić tak jakby w szczegóły, poczekać, jak się rozwiną objawy, no bo tak u starszego dziecka to byśmy może poczekali. Noworodek to jest od razu kierunek szpital. Jak dzwoni pacjent do mnie, czy mogę przyjechać na wizytę domową do gorączkującego noworodka, to mówię, nie ma mowy, po prostu od razu szpital. Dlatego, że może to być objaw piorunującej infekcji u noworodka. Ona będzie przechodziła tak, po prostu jak lawina. To jest jak wodospad. To jest, jak się nie zobaczy... Infekcji do sepsy w ogóle jest sekunda. Tak, ja w ogóle na studiach czego jesteśmy uczeni? Od 1 roku życia uczymy się o wstrząsie.
przez 6 lat uczymy się o wstrząsie. No i się uczymy. No i dopiero jak zobaczymy wstrząs septyczny u pacjenta. Mamy pacjenta, noworodka, widzimy, no pięknie jest w ogóle różowiutki, wszystko jest dobrze, nic się nie dzieje. Za 5 minut widzimy, że jest w ciężkim stanie, bo to idzie po prostu piorunujące, jak idzie wstrząs septyczny. To jest straszne. Dlatego gorączka będzie zawsze objawem alarmowym. Zdarzają się gorączki na oddziale fizjologii, jak dzidziuś ubywa za dużo na masie ciała, czyli przekroczy 10% i może się pojawić i wtedy wystarczy dziusia dokarmić, no ale mamy szpital, możemy pobrać badania, możemy monitorować. Tak, a w domu no niestety nie. Tak, także gorączka jak najbardziej objaw alarmowy. Jeśli chodzi o stolce, no to jest w ogóle ulubiony temat. To jest w ogóle tak, nie ma dnia, żebym ja w ogóle nie dostała zdjęcia kubki, bo uważam, że to bardzo uspokaja rodziców, ale wygląd stolca bardzo jest ważny w ogóle przez całe nasze życie. Więc i to samo jest. Świetną rolkę zrobiłaś na Instagramie. Tak, ale to jest bardzo dobre. Ja tam zrobiłam 2 części, jak wygląda prawidłowy stolec i nieprawidłowy. Ja się bardzo cieszę, jak przychodzą pacjenci, mówią, że wiemy, że mamy dobrą kubkę, bo ja zawsze mówię, że musztarda, jajecznica, pesto bazyliowe to jest ekstra, jak najbardziej. No, ale jak mamy odbarwiony stolec, tak, jak mamy stolec z krwią, już nie daj Boże wygląd malinowej galaretki, no to czarny, poza smułką, bo smułka będzie taka czarna, no to nas już obliguje, żeby skonsultować się jak najbardziej z lekarzem. I oczywiście każde nieprawidłowe zachowanie u dzidziusia, każdy może się zachowywać inaczej. Oczywiście są dzieci, które mają kolkę niemowlęcą i jest taka duża nadrozpoznawalność, jeśli o to chodzi. Natomiast... Właśnie od wczesnych objawów neurologicznych, jak tutaj tą kolkę, bo czasami tutaj można się pogubić, prawda? Można się pogubić i to są bardzo trudne, takie prawdziwe kolki niemowlęce, to jest bardzo trudny temat, bo naprawdę te dzieci się zachowują, jakby działo się coś poważnego. Bardzo poważnego. To jest nieukojony płacz, ciągły płacz. Rodzice są wykończeni, zestresowani. I naprawdę warto takiego dzidziusia rzeczywiście hospitalizować, wykonać wszystkie badania, żeby wykluczyć poważne przyczyny, nawet takie chirurgiczne, tak? Bo na przykład może się, to naprawdę jest ich bardzo mnóstwo, także tu nie ma się co, nie można zawsze przyjąć, no dobra, płaczę, tak, bo płaczę, tylko patrzymy na tego pacjenta, bo powiedzmy na 10 pacjentów, którzy płaczą, to ten z kolką będzie naprawdę widoczny. A czasem ta kolka, bo kolka, oczywiście mamy rozpoznanie kolki niemowlęcej, ale kolka może być też objawem klinicznym bardzo poważnej choroby, tak? Czy jakiegoś nagłego stanu chirurgicznego, no bo może być wgłobienie, tak? To samo tyczy się ulewań. Większość dzieci ulewa, tak? Czyli po prostu wydobywa się to mleczko na zewnątrz, no i okej, no jak jest dzidziuś pięknie przybiera na masie ciała i po prostu sobie ulewa, nawet po każdym karmieniu. Jest różowiutki, pięknie się zachowuje, ale czasem może być tak, że po każdym karmieniu dzidziuś zaczyna ulewać, potem zaczyna wymiotować, no i co? No to wtedy trzeba zawsze w głowie mieć przyrostowe zwężenie odźwiernika, tak? Czyli też stan chirurgiczny, więc czasem pewne objawy, trzeba być bardzo czujnym, i to dotyczy porad wszystkich telefonicznych. Ja po różnych sytuacjach stwierdziłam, że nie będę udzielać żadnych teleporad. Ja muszę pacjenta dotknąć, zbadać. Nie ma czegoś takiego w przypadku noworodka. Nie ma opcji, dlatego że jedna mama mi powie, że ulewa i druga mama mi powie, że ulewa. I u tego będzie to normalne, a u drugiego będzie przerostowe zwężenie odźwiernika. I dziękuję. I po prostu i koniec. Się specjalista. I to samo kolka. Jeden będzie miał kolkę, a drugi będzie miał wgłobienie. No i po prostu, więc trzeba być tutaj bardzo odpowiedzialnym i dlatego ja im dłużej pracuję, to nie jest tak, bo niektórzy mówią, a ty jak już pracujesz, to już się pewnie nie stresujesz, a ja się coraz bardziej stresuję, bo ja jestem tak świadoma swojej tak jakby niewiedzy czasem, czy jestem tak świadoma tego, co się może wydarzyć, że ja się wszystkiego boję. A ja myślę, że to właśnie, ja tak zawsze myślę, że im lekarz jest bardziej doświadczony, tym więcej ma pokory. To na pewno. I ja to oceniam nie jako brak wiedzy, tylko właśnie ta wiedza powoduje, że my rozumiemy, jak bardzo dużo rzeczy musimy przewidzieć, z tyłu głowy mieć, żeby
prawidłowe rozpoznanie chociażby postawić, prawda? Tak, i jeszcze tylko nie powiedziałam o tej żółtaczka, tak? Bo może być żółtaczka Fizjologicznej. fizjologiczna. No i jak jest w ogóle co jest fajne u noworodków, że one są takie cudowne. To jest, bo u nich po prostu to, co u kogoś będzie patologią, to u nich to jest normalne. I oczywiście okres noworodkowy to jest jedyny czas w życiu człowieka, kiedy żółtaczka może być fizjologiczna, bo na każdym innym etapie, no niestety będzie patologią. Tak? Więc te nasze bumbulki to mogą być takie żółciutkie jak cytrynki i one w ogóle, a jeszcze jak są karmione niektóre piersią, to mogą być nawet do 3 miesiąca życia. Mieć żółtaczkę. Także na to też zwracamy uwagę, bo czasem może być tak, że to będzie objaw niepokojący i trzeba odróżnić żółtaczkę fizjologiczną od patologicznej. A czy powiesz kilka słów o spektrum autyzmu w kontekście właśnie takiego wczesnego, może nie tyle rozpoznawania, bo rodzic nie jest od tego, żeby rozpoznać, ale żeby zapaliła się żarówka, że może warto chociażby pójść do specjalisty i zobaczyć, że to, co nam się wydaje objawem normalnym dla noworodka, może już sugerować w okresie objawy. na pewno noworodkowym nie będziemy jeszcze stawiać takiego, Niemowlęcym. tak, noworodkowym, czy nawet niemowlęcym, zależy na którym etapie, no po to mamy drugi, trzeci, mamy te kroki milowe i uważam, że zawsze każdy niepokojący objaw wymaga konsultacji specjalisty. Natomiast w tym okresie raczej się nie stawia takiego rozpoznania, chociaż bardzo dużo rodziców przychodzi. Na przykład uważa, że dzieciuś nie skupia wzroku. No i się już od razu po prostu o tym myślą. A często w badaniu jest wszystko tak naprawdę okej. Natomiast każdy może, tak dyplomatycznie się wypowiem, każdy objaw, który rodziców niepokoi, warto skonsultować ze specjalistą, który uspokoi. I ja to samo rodzicom mówię, bo dzwonią właśnie, jest telefon, ale różnie rodzice pewne objawy mogą interpretować i ja mogę albo to zbagatelizować, albo może być tak, że to jest jakiś prawdziwy problem, więc najlepiej jest to po prostu zobaczyć, a jeżeli są rzeczywiście jakieś niepokojące objawy, jakieś zaburzenia w rozwoju, i widzimy u dzieciątka niepokojące objawy, no to obserwacja i ewentualnie skierowanie do specjalisty. Bardzo dużo się mówi teraz o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, bardzo dużo wokół tego jest mitów, bardzo dużo jest też nadrozpoznawalności pewnej. Mam pytanie. Na przestrzeni tych 11-12 lat, kiedy pracujesz, czy widzisz, że faktycznie rośnie ilość dzieci, które dostają potem rozpoznanie, że jest spektrum? I rośnie ilość dzieci, które mają podejrzenie. Tutaj głównie mówię o zespole Aspergera, bo my te nasze dzieciaczki, ale to jest dobrze z jednej strony, że specjaliści tak jakby zwracają na to uwagę, ale my te nasze dzieci to chcemy włożyć w takie tabelki. Tak. I to dotyczy też noworodków i Etykietki niemowląt. nakleić. I potem jak jest pierwsza klasa i to się wydaje, że te dzieci mają być wszystkie takie same, chodzić jak w zegarku, no nie ma możliwości, bo to są dzieci. No więc jak po tych różnych szkoleniach, no to wychodzi, no robi to, no to pewnie coś tutaj złego się dzieje. Więc warto być czujnym, zdecydowanie, ale jest dużo nadrozpoznawalności. Zdecydowanie. Ale jest też więcej w ogóle rozpoznaje się pewnych chorób, ponieważ ta nauka też idzie bardzo do przodu, więc my mamy też większą świadomość. A że są różne terapie, możliwości, mówię tak jakby o wszystkich chorobach, no to fajnie, że to idzie do przodu. Tylko trzeba do tego bardzo mądrze podejść i też bardzo nie stresować rodziców, bo rodzice są właśnie przebodźcowani wiedzą i strachem. Ja na przykład widzę, co się dzieje u noworodków. Przychodzi pacjent, który chodzi do szeregu już specjalistów, a dla mnie ten pacjent jest zdrowy. Nie ma żadnego problemu. No ale się by oczekiwało, no nie może krzyczeć, nie może tu się troszkę napiąć, a to jest przecież normalne w tym wieku. I nie róbmy też ze zdrowych dzieci chorych. No nie róbmy, bo to jest po prostu ogromna szkoda. Szkoda dla tego dziecka i ogromna szkoda i olbrzymi stres, ładunek emocjonalny dla rodziców. Okropny. Więc trzeba bardzo mądrze do tego podejść, a niestety niektórzy, mówię tu o jakichś, powiedzmy, widzimy, co się dzieje w social mediach, tak? Ale czasem wykorzystują też to specjaliści, bo kogo najłatwiej się leczy albo prowadzi? Zdrowego pacjenta, tak? Tak, więc, a takie sytuacje się niestety potrafią się zdarzyć. To jest bardzo niefajne. Niebezpieczne. Niebezpieczne.
Kochana, bardzo Tobie dziękuję. Naprawdę tak dużo fajnych, mądrych rzeczy powiedziałaś. Ja myślę, że dużo dałaś do myślenia. Postaram się pamiętać o tym, że nie powinnyśmy się biczować i jednak ukochać to, jakimi mamami jesteśmy, byłyśmy. Zdecydowanie. Choć jakbym mogła cofnąć czas, to chętnie bym posłuchała tej rozmowy przed przyjściem na świat mojej trójki dzieci. Ale mam nadzieję, że widzowie skorzystają z twojej wiedzy i z wszystkiego tego, co dzisiaj, czym się podzieliłaś z nami. Dziękuję za twoją piękną pracę, którą wykonujesz i trzymam kciuki za to, żeby wszystko to, co robisz, nadal ciebie tak budowało, tak ciebie karmiło i tak, żebyś mogła dalej pięknie się dzielić ze światem. Dziękuję pięknie. Jestem bardzo wzruszona. Dziękuję. Dziękuję. Może i dobrze się stało, że on przestał widzieć. Bo gdyby on nie miał tej dolegliwości, to myślę, że wziąłby tabletkę na ból głowy i by nawet na ten SOR nie pojechał. Nie mógłby nawet umrzeć któregoś pięknego. On by na pewno umarł tego dnia. To nawet dla mnie absolutna nowość, że w soczewkach do basenu Soczewka raczej nie jest dla wchodzimy. ludzi. Nie raczej. Nie wchodzimy. Dobrze, nie wchodzimy. Błagam. Nie. Nie wchodzimy. Okej. Nie wolno. Kara Okej. śmierci. Nie wolno. To jest wyrok. W ciągu nocy, wyobraź sobie, w nocy taki mały robaczek przejdzie od jednej końca poduszki do drugiej. Idziesz do okulisty i ci mówi, żebyś spała oddzielnie ze swoim partnerem. To jest dopiero radocha. To jest dopiero medycyna 5-0. Właśnie mi powiedział, że ma żonę niewidzącą w trakcie zabiegu, że ma 2 małych dzieci i kredyt na mieszkanie. Jeżeli on nie będzie widział, to popełni samobójstwo. To są takie momenty, że człowiek, gdyby nawet był, nie wiem, jakim ateistą, jakim walczącym ateistą, to się zaczyna modlić. Naprawdę.